No nie no, co to Katyń, to aż wstyd mówić. No. Nazwa trochę symboliczna, dlatego że jest kilkunastu tysięcy oficerów, których nie można się polskich doliczyć. Tam znaleziono w grobach katyńskich znacznie mniejszą liczbę i dzisiaj już wiadomo, że byli tam tylko z obozów Kozielsko, a były jeszcze obozy w Starobielsku i Ostaszkowie. I tamci leżą gdzieś indziej, nikt nie wie gdzie, więc nazwa trochę symboliczna, no, a ludzi po prostu rozstrzelali w tył głowy, właśnie związanych drutem kolczastym. Zupełnie potworna masakra. Bez względu na to, ktokolwiek by to było okropne. A to jeszcze tak w kategoriach licząc pewnego potencjału narodowego, no to ponieważ przeważali tam oficerowie rezerwy, to po prostu był to, jak się mówi, kwiat inteligencji polskiej, ogromny potencjał intelektualny, co w życiu narodu się też bardzo liczy, to już... Ale ktokolwiek by to był, byłaby to oczywiście równie straszna zbrodnia. Z tym, że nikt w Polsce chyba od samego początku nie wierzył, że... No nikt. Znałem jednego wariata, który zupełnie poważnie do dzisiejszego dnia myśli, że to zrobili Niemcy i zdaje się szczerze zupełnie, no ale różne schorzenia psychiczne się zdarzają. W każdym razie to jest rzecz dla mnie do dzisiejszego dnia niezrozumiała. Dlaczego za Chruszczowa i Gomułki tej rzeczy nie ucięto? Był wtedy prosty sposób powiedzenia, no jeszcze jedna zbrodnia stalinowska. Chruszczow mówił o wielu zbrodniach Stalina. Jeszcze jedna zbrodnia stalinowska. Tak prawdę mówiąc, jeżeli w liczbach liczyć, no to prawdę mówiąc te kilkanaście tysięcy wśród tych ogromnych milionów, które Stalin wymordował, no to nas Polaków to szczególnie boli, no ale to ostatecznie nie jest aż tak szokujące na tle tych milionów przez niego wymordowanych. Dlaczego tego nie zrobiono i dlaczego pozwolono na to, że ta rzecz się ciągle ciągnie z wielką niekorzyścią dla miłości obywateli Polski do Związku Radzieckiego? No tego nie jestem w stanie zrozumieć, jakaś głupota polityczna. Ja nie miałem nikogo bliskiego w Katyniu, ale rzeczywiście nie trudno znaleźć normalnie wśród znajomych, kolegów, przyjaciół i tak dalej kogoś, kto stracił ojca, wuja, stryja, starszego brata.